Patrzcie, co tu się odwala. To nie jest żaden clickbait. Faktycznie będę upychał ten intercooler do Toyotki. Nie będzie on dokładnie w takiej formie, bo będzie podzielony prawdopodobnie na 3 części. I wtedy powinien zmieścić mi się tutaj z tyłu, u spodu samochodu. Tutaj macie linię podziału. Kurde, strasznie to jest dupne, tego w ogóle nie mogę zmieścić w aparacie. Czyli mamy raz, dwa, czyli mamy 3 takie sekcje. On będzie po prostu podzielony, zespawany w całość. Grubość tego intercoolera będzie 210, wysokość całkowita już około 180 i długość całkowita już z tankami około 1200-1300 mm. Długość samego rdzenia to jest 950 mm, 505 mm wysokość i szerokość tego rdzenia to jest 63 mm. No i ma przeogromną powierzchnię, bo powierzchnia, objętość całkowita to jest ponad 30 000 cm3, także w pizdu. Początkowo miałem robić tutaj wodny intercooler, miał być w tym miejscu, zaraz tam z wyjściem na przepustnicę i miał być to wymiennik z Mercedesa z V8, taki też mega potężny i tamten cooler ma też miał mega duże wyjście z tego coolera, dlatego chciałem też dać tą dużą przepustnicę, bo wtedy dosłownie kolanko bym dał i po robocie. No ale uparłem się na to, że chcę mieć zwykły intercooler i jak tak sobie na szybko pomierzyłem, to powinien on mi się tutaj zmieścić. Będzie delikatnie wystawał pod zderzakiem, jakieś 50 mm. W zderzaku może porobię jeszcze jakieś otwory, żeby była lepsza wentylacja dla niego, ale to już zobaczymy. No i tanki już będą tutaj, nie? Bo mniej więcej w tym miejscu i w tym idą podłużnice. Rozstaw tutaj między podłużnicami jest 900 mm bodajże, czyli nawet mniej niż ma intercooler, dlatego niż ma rdzeń tego intercoolera, dlatego muszę go zrobić pod tymi podłużnicami. Ale to się fajnie składa, bo wyjście z turbosprężarki będzie tu w bok, pyk w dół do tanka, potem idzie sobie dołem przez cooler, wyjście z drugiego tanka, tutaj przejście koło zbiorniczka i pyk prosto do kolektora ssącego. Turbosprężarka początkowo miała być tutaj, nie? Zaraz przy silniku. Tylko że było kilka rzeczy, które mi się nie za bardzo podobały. Raz to, że długość tego kolektora wydechowego była dość duża, mimo że turbosprężarka była zaraz przy silniku, ale to wyjście z tego kolektora szło tak i dopiero do turbosprężarki. Teraz jest wyjście, widzicie, tak, kolanko 90 stopni. Ja Wam to potem wszystko pokażę, tylko muszę wyciągnąć ten kolektor, bo on już jest poszczepiany. Jest krótszy o jakieś, nie wiem, 150, 200 mm, nie no więcej nawet, z 200-220 mm jest krótszy, a w przypadku kolektora wydechowego to ma znaczenie. Też kierunek spalin nie jest zaburzony i kolejny taki problem jaki był, to ta turbina, jak byłaby tutaj, to wyjście musiałoby być w tą stronę. Tu też ogólnie jest wyprowadzenie spalin bardzo fajnie, prosto, bo byłoby tutaj, czyli prosto z turbiny pach tu, ale aktuator od turbosprężarki byłby u dołu i dosłownie byłby bardzo blisko kolektora wydechowego i podejrzewam, że mimo izolacji termicznej mogłoby tą gruchę w środku przepalić bardzo szybko. No i jeszcze był jeden problem, że turbosprężarka jak była właśnie w tym miejscu, to i ten aktuator i spływ oleju też byłby zaraz nad kolektorem wydechowym, co wiecie, mogłoby to przypalać gdzieś tam spływ oleju w tej rurce, no i byłby problem. Natomiast tutaj wszystkie te problemy się rozwiązały. Jedyne co, no to będę musiał dorobić wieszak jakiś do tej turbiny, no bo ona jest dość daleko odsadzona. Czekajcie, odjadę tym otworem. Jest ogromny. O.
tak to może zobaczycie. O, tu jakoś się tam zmieścimy. No, ale zaraz wyciągnę ten kolektor i Wam pokażę, jak to wygląda i co się właśnie pozmieniało. Dobra, teraz to wygląda tak. Czyli ta droga nie jest zbyt długa i tak jest to w tej chwili. Kierunek spalin jest zachowany, bo tu zakręca tak samo zawija się w turbosprężarce i łatwo będzie się tej turbinie opróżniać ze spalin. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo początkowo miało być tak, że jedno kolanko, drugie kolanko, kawałek prostej, 85 mm bodajże, i turbosprężara byłaby dokładnie coś takiego. I te spaliny teraz, czy ja to utrzymam, teraz leciałyby tak i w turbinie szłyby w drugą stronę. Nie wiem, może nie ma to aż takiego dużego wpływu, ale ja chciałem, żeby ten kierunek spalin był zachowany. Druga sprawa, ten aktuator, on byłby bardzo blisko tego kolektora wydechowego, także mogłoby go przepalić. No i to samo ze spływem z oleju. No a teraz opcja jest, teraz sytuacja jest prosta. Turbinka tak. Ta długość tego kolektora się dość sporo skróciła. I no jedyne co to ta odległość turbosprężarki od silnika jest większa, ale to po prostu muszę dorobić tutaj takie wieszaki do turbosprężarki, żeby to nie dyndało i nie uszkodziło tego kolektora. Na razie to jest poszczepiane, zaraz to obspawam na gotowo. No i tyle. I bierzemy się za robotę. No i co? Jeszcze potem pokażę Wam projekt tanków, bo jeszcze mam niezrobiony, muszę to po prostu zrobić, ale to nie będzie nic trudnego, bo tak jak tutaj patrzę, to zamontowanie i zrobienie tych tanków to będzie raczej prosta robótka, prosty temat. Tylko zaprojektować. No i właśnie zobaczymy, jaka wyjdzie długość całkowita tego kulera, ale tak jak mierzyłem, to nie będzie krótszy niż 1,20 m i nie będzie dłuższy niż 1,30 m. Może coś pomiędzy. Dla mnie lepiej, żeby tank nie był zbyt długi z tego względu, że po prostu na maszynie dużo łatwiej jest mi obrabiać elementy, które nie są wyższe niż tak około 110 mm, bo mogę używać normalnych narzędzi, nie żadnych przedłużanych. Mam wtedy dużą sztywność, nic mi tam nie drga no i przyjemnie się robi, nie? Dobra, biorę się za wykręcenie tego kolektora, ja go jeszcze muszę w sumie obspawać. No i pokażę Wam, o co mi chodziło z tym kierunkiem spalin i tak dalej. Dobra, zaraz jeszcze pochlastam na szybko ten rdzeń, żeby zobaczyć, czy mi się to faktycznie wszystko pomieści, bo jest kurka, dzisiaj zarąbista pogoda, to trzeba korzystać. Wygląda to mniej więcej tak. Będą 3 rdzenie, już to pociachałem. Tak wstępnie na razie. Wiadomo, jeszcze potem muszę wyrównać wysokości. Muszę te krawędzie obrobić, skrócić, żeby tu nie było takich dużych szczelin, żeby było praktycznie na zero. Tylko to sobie zrobię na frezarce. Przeplanuję te krawędzie, żeby to było idealnie równo, żeby się fajnie potem spawało. Nie mogę przesadzić, bo jak zrobię za bardzo na zero, to uszkodzę wtedy kor, także no, trzeba tutaj tak z rozsądkiem. No ale taki potwór będzie. Zaraz sobie jeden wsadzę pod auto i mniej więcej przymierzę, jakby to miało wyglądać. O, mniej więcej coś takiego to będzie. Nie jestem w stanie teraz tego tak podłożyć, bo on jeszcze będzie trochę pod skosem. Minimalnie wyżej, z centymetr wyżej. Ale nie wystaje za bardzo. Powiem Wam, że jak się tak stoi za samochodem, to no fajnie to wygląda. Wiecie, tu jest niewielka granica między tym, żeby fajnie wyglądało, a żeby nie było kiczowato, nie? Coś takiego.
Ile nam tam wystają? Raz, dwa, trzy rzędy. No, a reszta jest pod zderzaczkiem. Ciach. Jakieś otwory pewnie zrobię. No i tu z boku antytanki. No i będzie fajnie. Jeszcze tak stanę dalej. Nie no, jest peta. O to chodziło. Powiem wam, że podoba mi się. A mamy tutaj miejsca. No miejsca bardzo dużo jeszcze. Spokojnie na te 3 rdzenie tego miejsca tu jest. No i tutaj tylko pyk. Na CNC sobie zrobię te tanki i będzie baja. Normalnie, kurde. Co jest? O. Tak to wygląda. Jest bestia. Dobra, idę działać dalej. Nara.